Dużo można kupić, bo było $530. W latach 70. $530 to była fortuna. Towarzyszu, rękę uścisnął, proszę iść i jest towarzysz kierowcą. Gdzie jeszcze pójdzie na skargę? Ja mówię, jak będzie trzeba, do Rzymu, do papieża. Wiadukty, estakady. To wie pani, to był szok. No to jak byście rozmawiali między sobą? A kto rozmawiał między sobą? Na parkingu przy kielichu. Dogonił mnie, nie miał czym hamować. Przypierdyczył we mnie w tył. Jak Boga kocha, w tył, tego trailera. Tylko temu Turasowi zaparowało. Połowę winy jest twojej, bo jakbyś ty nie przyjechał, to by on nie uderzył. Policja był na miejscu. Ja od razu wchodzę, salam kończył, salam. I od razu mu to Marlboro, parfum, już odkręciłem, popryskałem go. On zejrzał się, nalaliśmy mu pod naczepę i pod naczepą. A ja mówię, a czemu tam? Bo Allah. Dawno Chodniki się tak... powyciągane, niech się pan nie martwi. Niech Dobrze, pan... dobrze, nie, ja tu porządki nie przyszedłem sprawdzać. Już, no, ale mówię, pani... że powyciągane dywaniki, więc... Nie szkodzi. Dobra. Ja usiądę sobie tam. Tak jest, na fotelu pasażera zapraszam. Dobra. O, zapraszam. Dobrze. Sobie troszkę zasuniemy. Kurtkę pan ściągnie, czy pan tak... Może być tak, nie przeszkadza mi. Tak? Dobrze, to ja położę to tu. To sobie winiemy. Tak. Wody naleję. Tak, żeby nie zaschło w ustach. A może? Jak Gomułka przemawiał, to zawsze miał wodę. Tak? No tak. Lepiej tak. Ale wie pan co? Tak. Ja nie zapamiętałam, jak ma pan na imię. Jan. Tak się poekscytowałam na Nic początku, się nie że stało. zapomniałam z tego wszystkiego. Ależ to nie jest żaden problem, proszę pani. Ja mogę imię powtórzyć. Dziękuję. No dobrze. Tu mamy Tak, dziękuję. Próbujemy. Zdrowie. Tak, zaczniemy. Fajnie lekko gazowana. Tak. Tu zrobimy tak, żeby było widać. A jeszcze tylko kurtkę schowam, bo tak lało strasznie. Oj, proszę pani. Dlatego my się trochę spóźniliśmy, bo samochody syn wiózł. 2 auta żeśmy ściągnęli. Okej. I gdzieś tutaj panowie dowozili, tak? Tak. Akurat tak się złożyło, że wykorzystał tą trasę. No i to tutaj w Rzeszowie był rozładunek. No to super. Tak w promieniu, odtąd patrząc, to gdzieś tak 10 kilometrów, tak. 2 auta były. To super. A zauważył pan, że tu jest PKS towarowa też? Tak, tu był towarowy PKS, tak? Tak. Stary PKS dawny. Ale to wszystkie PKS-y były na towarowych, czy jak? Nie, towarowy to był ten, który przewoził towary, to znaczy ciężarowy, o. A osobówka to była, wiadomo, transport osobowy. No tak, ale ostatnio był tutaj pan Adam i on mówił, że on też w Warszawie PKS na towarowej. Ulica Towarowa. O Frąckowiaku pani mówi. No. Jak ja pani powiem, to się pani uśmieje. Oho, a ploteczki będą? Nie obgadywanie, żadne. Czemu? Tylko ja do niego zadzwoniłem, a nie wiedziałem, że on jest akurat tego dnia tu, bo on był tu we wtorek czy w poniedziałek? Chyba we wtorek. We wtorek chyba. No. I ja zadzwoniłem, no bo Tomek mnie tu gwałcił, że mam z panią mieć wywiad. Ja mówię, Tomek, co to za wywiad? Ja nie jestem aż taki blisko wschodniak, bo ja w 85 roku poszedłem do PKS-u do pracy. A w 90 roku była tak zwana pustynna burza. Kuwejt był bombardowany przez Amerykanów. I Saddama Husajna już chcieli wtedy, wie pani, unicestwić. I ja jeździłem tak szczerze mówiąc na Bliski Wschód, to gdzieś tak 4 lata. To ja byłem niedużo razy. Około 10, mogło być 9, mogło być 11 razy, czy 12, ale nie więcej. A ci, którzy poszli wcześniej do pracy, do PKS-u, w latach już 70. czy 80. na początku, to jeździli nawet często. Trasa trwała, proszę pani, miesiąc czasu. Czy to Iran, czy to Irak, czy to Syria. Kuwejt był troszeczkę dłużej. Ja do Kuwejtu nie jeździłem, nie byłem w Kuwejcie, od razu przyznaję. Ja też nie. No, proszę. Ale ma pani szansę. Myśli pan? Teraz to nie wiem, czy tam, bo tam jest wojna, nie? Tam się Żydki tam tłuką. Ale po pierwsze w ogóle, tak? panie Janie, Słucham. serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Jest mi ogromnie miło rozmawiać z panem. Ja mam ogromny szacunek do takich kierowców jak pan. Wzajemnie. Co życie wzajemnością. spędzili za kierownicą w czasach, gdy auta nie były jeszcze takie jak teraz. Nie były, Myślę, nie że były. ja w pana czasach nie mogłabym być kierowcą. Ogromny szacunek za pracę, ogromny No szacunek. dziękuję, ale dałaby pani doświadczenie. sobie radę. Bardzo dziękuję, Z że pani pan się zacięciem na pewno by pani sobie poradziła. Proszę pani, wspomaganie było. Manuale były tylko, bo PKS nie miał żadnego praktycznie, na próbie jakieś tam podobno był, ale ja nawet nim nie jechałem. A wszystko było manualne. No. Jest synchronizowane, nie? Tak, było dużo niesynchronizowanych. Na przykład Fiaty, te, które żeśmy jeździli, na 2 razy sprzęgło. No. Ja w Ameryce na takich jeździłem. No to pani by sobie, no i co pani tu bajeruje? Pani by sobie dała radę. No tak, ale tak, No. Czy z jazdą, to Tu wiadomo, jest że ta jazda, praca to nie proszę sama pani, no, jazda. kierownica okrągła jest wszędzie, jak ja mówię. I dałaby sobie pani radę. Także mnie też jest przyjemnie, że pani zaprosiła, bo akurat dzięki Tomkowi, że jakoś się tutaj dogadaliście, nie wiem kto to tu polecił, jak. Ja to mówię, co ty tam, po co mi to? Tata, jedź, tam jest fajna pani, ona jeździ, gdzieś tam mi pokazał, gdzieś w internecie coś tam. Dobra, mówię, pojadę, no. No i tego Jurka też namówiłem, bo ja mieszkam w Turku koło Konina, a Jurek mieszka w Jarocinie. To jest 80 km od Turku, w kierunku Poznania, tam patrząc od Turku. No i Panów było strasznie ciężko wyłowić, strasznie ciężko w ogóle zlokalizować, znaleźć tak. kierowców, tak, którzy tak jeździli gdzieś na te Proszę dalekie pani, kraje. no powiem tak. Było 1200 taboru ciężarowego w PKS-ie Warszawa. 1200. Tyle, co... Ciężarówek. Tak, ciężarówek. Strasznie dużo, nie? Bardzo dużo. Kierowców było 2500. Ale chwila, 1000 i to na międzynarodówkę, czy na i Tam. krajówka i międzynarodówka? Międzynarodów, tu się mówi o międzynarodowych. Dobra. Krajowe było to, że my się w kraju przykładowo ładowaliśmy, pojechaliśmy na zachód. Na zachód, no, mówię to obiektywnie. A nie będę wymieniał, no wszystkie kraje zachodnie. Tam były załadunki na Bliski Wschód, czy do Iranu, czy do Iraku, czy do Syrii, czy do Kuwejtu. I proszę pani, jadąc z załadowanym na zachodzie, tam się czekało nieraz na załadunek. Po załadunku do Śremu na bazę, bo ja jeździłem wtedy w Śremie. I czekałem na następnego, czy jeszcze następnego, parę samochodów musiało jechać razem na Bliski Wschód. Bo operujemy tymi słowami Bliski Wschód, tak? To mamy na myśli te wszystkie kraje, które są tam w Azji. A po co tak? Samego nie puszczali ze względu na bezpieczeństwo, bez względu na awarie. W tamtych czasach były koła dętkowe. Jak komin filtra powietrza za kabiną wystawał, bo teraz to może inaczej, to my jak jechaliśmy na Bliski Wschód, to tak jak obażanków było narzucane tych tak zwanych ochraniaczy, tak mówiliśmy, to fartuchy, co jest na feldze i dętka w to wchodziła. No i dętek parę. No i klucz, proszę pani, do kół porządny i do tego jeszcze rura 2-metrowa, żeby to odkręcić. Często się zdarzały kapcie wtedy? No jak gorąco było, a tam jechaliśmy, to było. Były wystrzały i to wszystko, nie? Albo się złapało kapcia. W Turcji nie było problemu, bo przy drodze były tak, oni na to mówili lastik, opona to lastik. Komsiu to kolego, lastik. Proszę pani, no to zrobili, naprawili. Oczywiście zapłaciło im się dolarami, bo w Turcji nawet do dnia dzisiejszego chyba Turkish lira jest taka waluta. Tak. Tak, zgadza się, to pamiętam dobrze. No i ci chłopcy tam, którzy byli usmarowani, upaprani, jak to wiadomo, mechanicy, no to kładł się pod samochód, lewarował i robił, nie? Dętkę mu się dała swoją, a jak nie było, to oni dali swoją. I zapłaciło, teraz- fakturę dali, oczywiście, nie? Czyli tak, nie tak teraz, że całe koło, tylko po prostu opona dętka. Tak. Nie. Zapasowe koła mieliśmy. Ja wspominałem tylko po to, że jakby, proszę pani, strzeliło kilka kół, no to wiadomo, zapas jest jeden, tak?
na przyczepie i na samochodzie. W tym aucie mam 4 zapasy. No dobrze. Im więcej, tym lepiej, nie? Tak, tak. Ale nie daj Boże, życzę pani, żeby pani nie używała tych zapasów. Oj, już Zdarzyło 4 się? razy. Już 4 razy. Nie, Ale to tak, normalne. ja mam klucz pneumatyczny. No wiem, trud i koniec. Tak, tutaj jest zawieszenie hydrauliczne. Aha. Ja sobie każdą łoś hydraulicznie podniosę. Tak, bez podnosika. I te koła są mniejsze, więc... Na pewno. Więc Radzi dużo sobie łatwiej. pani, Dużo łatwiej, no. No. Dużo łatwiej. Ile taki klucz kosztuje teraz? No, od 500 i do 5000. Aha, Ten mój aha. kosztował chyba z 1500. Taki To średni, średni. ale powinien stać. Ale to czajna chyba to wszystko, nie? A mi się zdaje, że teraz wszystko czajne. Tak, no ma pani rację, tak, No. dokładnie. Ale wracając teraz tak, do początków. Jak to się stało, że został pan kierowcą zawodowym? Proszę pani, mówiąc pokrótce, to ja to nie mogę być z tego dumny, ale miałem takie zacięcie, ze wsi pochodzę Ja też. i no ale to nie jest żadna ujma. No nie jest. No, ale to mówię od początku, bo pani chce wiedzieć mniej więcej, więc tata mi zmarł jak miałem 7 lat, nas było 2, gospodarstwo było nieduże, więc jeden musiał z tego domu odejść. Ja byłem młodszy, brat był starszy, no to jak tata umarł, ja miałem 7 lat, brat miał 13. To już wiadomo, tym gospodarstwem się zajmował. No to pierwszeństwo miał i został. A ja miałem takie zacięcie, w polu coś robiliśmy, to samolot leciał, to ja wszystko zostawiałem, patrzyłem na samolot. Interesowała mnie pani jakaś technika, nie? No i mama widziała w tym, że ja mam takie po prostu zainteresowania. No i udało mi się dostać do PKS-u, do Turku, do szkoły przyzakładowej. Ona trwała, ta szkoła 2 lata, była 2-letnia. Czyli to była szkoła taka... Przyzakładowa, przy PKS Turek towarowym. 3 dni nauki, 3 dni praktyki. W sobotę nawet żeśmy. Okej. I Tak. tak od dzieciaka, w sensie, że PKS od razu sobie szkoli Tak. kierowców. I dostaliśmy prawo jazdy, proszę pani, po tych 2 latach, od 15 lat oni przyjmowali tam, także 14 lat miałem, jak skończyłem podstawówkę, to rok było takiej przerwy, takiej karencji, no i udało się w międzyczasie załatwić od 15 lat, to jak 17 lat skończyłem i tą szkołę skończyłem, to dawali nam już prawo jazdy, także do 3,5 tony mogliśmy już jeździć ciężarowymi. A wtedy było zapotrzebowanie, bo tam, wie pani, kopalnie u nas, Konin, Adamów, to roboty było, budowali elektrownię, to tą wywrotką żeśmy wozili, to 3,5 tony to taka, wie pani, Okej. taka taczka, nie? To żeśmy wozili na te kominy, te zbrojenia, to tam były takie druty grube jak tutaj ręka i my tak podjeżdżali po takiej pochylni, tak jakby po takich szynach, z takich bali to było zrobione, zabezpieczona poprzeczka, żeby tam nie wpaść, bo jak pani tam wejrzała, pod ten komin duży, to aż się w głowie kręciło. A tak jakoś- Taka głęboka dziura i w to ja z tej 3,5 tonowej wywrotki wysypałem, to jakby napluł do jeziora. Bo to co to było, nie? Z takiej dużej lory to wiadomo. No i to wiadomo, tak napomknąłem pani. No i potem to się tak kręciło w PKS-ie. Potem wojsko. Z wojska przyszedłem z 2. kategorią prawa, bo wtedy były 2, 1, 3, 2 i 1. No i wróciłem z powrotem na śmieci. No i już wtedy były żubry, jelcze. To już jeździłem takimi lepszymi samochodami. Nie? Woziło się miał do elektrowni węglowy z koła, bo tam my nie mamy kolei w Turku. W ogóle nie dochodzi żadna kolej. Wąskotorówka była, ale wąskotorówka nie wchodziła w grę. Z koła na bocznicę przychodziły wagony z miałem węglowym ze Śląska i my żeśmy tymi skrzyniowymi na przyczepa i samochód, 10-tonowa przyczepa i 8-tonowy jelcz. 18 ton. Taki zestaw miał. 3 żubry. Najpierw były żubry, potem były jelcze. No i potem, wie pani, jeździło, w końcu zachciało mi się zrobić jedynki. Pierwszą jedynkę zrobię sobie. Jak zrobiłem jedynkę, to otworzyli dworzec autobusowy w 72 roku w Turku. Dyrektor, wbrew naszej woli, bo nas było chyba 5 czy 6 takich chłopaków, co chcieli te jedynki mieć, a na autobus trzeba było być 1. kategorię, a kierowców nie było wtedy. Więc wbrew naszej woli, ale nam błagał nas, chłopaki, chociaż na rok, na 2 z powrotem wrócicie. 5 lat tam odwaliłem. To jest legenda, że ktoś kiedyś rzeczywiście Tak. rok został. 5 lat, proszę pani, i z tego wszystkiego wyrwałem się.
na rurociąg do Rosji, bo wtedy był Związek Radziecki. 2 lata tam odrąbałem. Tam też jeździłem dużym sprzętem. No. Sztajerem jeździłem, proszę pani, a że miałem pierwszą kategorię prawa jazdy, to były tak zwane stonki, osinobusy. To wie pani, co to było? Na starze obudowana taka ze szybami, tak jak autobus. Tam webasto było wszystko i woziło się ludzi. A z jedynką musiał być kierowca na ten autobus, ten bus, który woził na tą stonkę tak zwaną, żeby wozić ludzi na rurę, na trasę. No i tam też 2 lata odbębniłem, wróciłem. A Tam się lepiej zarabiało niż w Polsce, czy nie? No tak, bo wtedy w dolarach było. To były tak zwane bony. Zamiast dolarów nie płacili, tylko bony. Ale bony na co? Nie no, zamiast dolarów to były tak zwane bony. Wartościowo były tak jak dolar. Także szedłem do Peweksu i za ten bon kupowałem tak za dolar. Okej. I za miesiąc pracy to co można było kupić? Dużo można kupić, bo było, jak się miało pierwszą kategorię, tak jak ja, to było, pamiętam, 530 tych bonów, to było $530. W latach 70. $530 to była fortuna. Naprawdę. Maluch ile kosztował? Malów, nie powiem pani, nie pamiętam, ale ja na wódce pani powiem. Za dolara w Peweksie czy w Baltonie można było kupić dobre pół litra wódki żytniej, tak, do tego jeszcze dodawali taką małą kolę w banieczce, w tej puszce, nie? Wyborowa była i żytnia. Polska wódka, ale to była wódka normalnie smak spirytusu nawet. Teraz tego nie ma. Ta wódka śmierdzi już teraz, nie? No i co tam jeszcze pani mogę powiedzieć? No dobrze, i jak to się później stało, że... No tak się stało, że po tych 2 latach wróciłem na osobówkę. Zastałem innego dyrektora. Tamten z osobówki mnie puścił na ten rurociąg, wszedłem drugi, a ja byłem bezpartyjny. A ten się doczepił do mnie, że ja mam techniczne średnie wykształcenie. I on mówi, że on mnie widzi, jak wróciłem, na stanowisku dyspozytora. Ja mówię, panie dyrektorze, ja nie nadaję się na pismaka. Ja wolę jeździć, nie? A zależało mi, bo miałem rozpoczętą budowę domu. Zależało mi na bezpłatnym urlopie, żeby tam przy tym domu trochę tam, wie pani, dojrzeć, popracować. A on mi mówi tak, da mi urlop te 2 miesiące, jak chciałem, to mi da, ale jeżeli podpiszę, że będę tym dyspozytorem. Ja tak myślę i tak patrzę na niego, mówię, jak on mi inaczej nie da, a urlop potrzebny, dobra, podpisałem. 2 miesiące minęło, trzeba było przyjść do pracy. Przyszedłem do pracy, nie poszedłem normalnie gdzieś tam na dyspozytornię, jak powinienem iść, usiadłem na dyspozytorni, na pokoju kierowców. On przyszedł do pracy rano przed 8. A co ty tu robisz? Na dyspozytornię. Poszedłem. Zrobiła się 8. Idę do niego. Mówię, panie dyrektorze, pan mnie zaszantażował, ja się zgodziłem, potrzebny mi był urlop. To mówię, pani, jak na spowiedzi. I on no mnie znowu z krzykiem. Ja mówię, nie krzycz pan na mnie, bo ja pójdę tam, gdzie trzeba. A ja byłem bezpartyjny. I jestem, nigdy nie byłem w partii. A to wszystko były komuchy wtedy, wie pani. Więc jak on tak się na mnie darł, to ja przepraszam, wyszedłem i prosto, jak tak się mówi, na szagę, tam było, wiem, z 500-700 metrów pod kamień, taki wielki kamień z kopalni, tam postawili przed tym domem partii. Zachodzę, dzień dobry, była sekretarka, towarzyszu, siadajcie, ja tam już nic nie mówię, siadam. Herbatkę postawiła, ciasteczka, tam jakiś petent już był u tego sekretarza, tam z nim jakieś tam rozmowy były z tamtym, poczekałem, aż tamten wyjdzie, więc zaprosił mnie, towarzyszu, proszę, co towarzysza sprowadza? Ja mu mówię, opowiadam mu, że byłem kierowcą i jestem kierowcą, byłem 2 lata na rurociągu, mówię, w Związku Radzieckim, bo to trzeba było podkreślić. No i za nienaganną pracę jeszcze mam takie podziękowania, których nie przyniosłem, tu nie chwalę się, tylko jak trzeba, to przyniosę. A o co chodzi? Ja mnie, ten dyrektor Jackowski się nazywał, zrobił mnie na siłę dyspozytorem przez szantaż, a on jak się wkurzył,
I mówi, co? Na dyspozytora to z ogólniaka se weźmie. A z jedynką, gdzie kierowców? A on do mnie wyzwania, że kierowców nie ma. No taka prawda, nie? No i jak to było, no to tam pogadaliśmy jeszcze z 5 minut. Towarzyszu, rękę uścisnął, proszę iść i jest towarzysz kierowcą. Dziękuję, towarzyszu sekretarzu, odmeldowałem się. Jak przyszedłem tam, to nie poszedłem już do niego, tylko na dyspozytornię. A on przyleciał za mną, mówi tak, gdzie jeszcze pójdzie na skargę? Ja mówię, jak będzie trzeba, to do Rzymu, do papieża. Ja mówię, nie będzie mnie pan szantażował. I on mówi tak, 3 miesiące musisz odpracować jako kierowca i ci... Ja mówię, nie 3 miesiące, dzisiaj natychmiast rozwiązanie, bo jak nie idę raz, jeszcze raz. Od razu podpisali. I poszedłem, znowu miałem, wie pani, możliwość przed następnym podjęciem pracy, miesiąc czasu, taka karencja, to miałem już 3 miesiące wolnego. No i potem poszedłem z powrotem na towarówkę i z tej towarówki potem 85 rok, to wiadomo, że już Solidarność, to wszystko, wie pani, a PKS się nasz już rozpadał, nie było pracy, siedzieliśmy w karty, graliśmy. No i dyrektor nasz z towarówki, ten co mnie właśnie na tą osobówkę wsadził, to miał trochę tam znajomości w Warszawie i nas tam powpychał. No i PKS Warszawa zaczęło się. Dostałem potem przydział do Śremu, no i pracowałem w Śremie. No dobrze. Tak. To wróćmy do momentu, jak pan pierwszy raz załadował i pojechał na Bliski Wschód. W podwójnej obsadzie nie pojechałem się pierwszy Co to raz. za auto było? Jakie było auto? O, pan tu ma zdjęcia. Czekaj, wziąłem ja ten kalendarz, czy nie wziąłem? Wziąłem. Chyba. Nie wziąłem. Kurwa mać. No dupa ze mnie, no. Ale to ja pani pokażę. To tu gdzieś będzie, bo ja tu zdjęcia wziąłem parę zdjęć, bo pani będzie na pewno zainteresowana. To może wywalimy. O, tutaj niechwalący się. Pierwsze zdjęcie z brzegu. Ale się skleiły. Zupełnie zdjęcia. Jest. Dogu Bajazyt. No. Widok na górę Arat. Nie, Ararat, tam gdzie ta słynna Arka Noego. 87 rok, ja się wtedy urodziłam. No to mnie tu pani widzi na zdjęciu. I moja Kamila Turbostara. Tu widzi pani? No. To jest, stoję na drodze, a do tej góry ośnieżonej to jest lipiec bodajże. Tam pisze lipiec? Nie, chyba nie pisze. Luty? No to luty. Ale tam nawet latem na kopule tego Araratu śnieg. No. Daleko i wysoko. Daleko i wysoko. A stąd od tego mojego po prostu zdjęcia, co stoję, do tego Ararat było około 20 km. Ta odległość to widać ten kopiec tu, nie? To jest to. A te zdjęcia, tu są te dwa, to znowu, proszę pani, jak już jesteśmy przy zdjęciach, Vipiteno, to jest przełęcz Brennero. No. Mówi pani coś to? Tak. No to tu jest ta kaplica. Ja tu jestem z kolegą przy tej kaplicy, a tu są wyszczególnieni ludzie, którzy przy tej przełęczy, budując ten most, zginęli. No i tam jestem z kolegą właśnie na tym zdjęciu. No a tutaj Tomek jak był, to natrzaskał zdjęć. O, ja tu siedzę, oczywiście podpiwszy, bo na Brennerze siedzimy, o widzi pani. Ci koledzy Ale to syn z panem jeździł w trasę. Był malutki, był wtedy młody, nie? No. No, tu jest mój turbostar, wtedy widać tą kabinę tu, nie? No. A tu Tomek jechał i jak siedział tu z prawej strony, to trzepał te zdjęcia, widzi pani to. No, co jechało, co się tego, to tu są takie te zdjęcia. A to nie? też jest ten, w ogóle, nie? Ten terminal kolejowy. Tak. Brennerze, Przy Brennerze, no pani wszystko wie. A to są zdjęcia takie z takich spotkań. PKS-owskich? PKS-owskich. Ja tu mam takie też duże, wie pani. O, tu jedziemy gdzieś na to spotkanie, to brzuch wypiąłem i stoję. Tu też coś takiego. Co tu jeszcze panią zainteresowało? To może dokupię te zdjęcia, bo to tam na pewno panią nie interesuje. Tylko tak
Może ja zanudzam panią, tak? No i ja tu pana zaprosiłam, żeby mi pan opowiadał. To Ale- niech pan opowiada, nie, że zanudza. No bo ja naprawdę chcę pani opowiedzieć taką całą tą śmietanę tego, bo ja bym to chciał opowiadać, no to byłoby naprawdę, Ale wróćmy jeszcze do tej pierwszej trasy. no to w podwójnej obsadzie. I Wsadzali, co to był za ładunek? proszę pani, czy ja pamiętam, z łańcuta gwoździe, czy Łańcuta? z łańcuta, no. Śruby czy gwoździe i jechałem Fiatem, Tu jest taka firma, Jezu, jak ona się nazywa? Co produkuje śruby i takie rzeczy. Właśnie w no łańcucie. w łańcucie, chyba. no przecież ja bajek pani nie opowiada. Ona Ja- jest cały czas do tej pory, No tylko ja nie wiem, możliwe. jak ona się nazywa. Ja pierdyczę, że ja nie wziąłem tego kalendarza. Kurtka na macie. Tamten, Spokojnie, jeszcze gdzieś tam coś ten, może. ten Fiat. Ale kolega tu przyjdzie z taką książką, bo on ten właśnie napisał tą książkę. Frąckowiak. Tak. Dał pani tą książkę? Tak. No to pani ma tego Fiata. To jest taki sam. To jest Fiat, taki identyko, Dobrze. 7-tonowy, dwuosiowy, można Tak. nazywać ciągnik jako Surówka, samochód, tak, no. a przyczepa 3-osiowa 16 ton Na obrotnicy. na obrotnicy. No, to już Jak wiem. to mówiliśmy w tak zwanym krancu. Krańcu. Kraniec, na to mówiliśmy. No, no. To obrotnicę, wie pani, to potocznie po niemiecku chyba. Co tu jeszcze mogę pani tutaj wyłuskać? Aha. Takie mieliśmy zezwolenia, pobieraliśmy zezwolenia, jak się wyjechało w drogę. To pani się tam przewertuje. Ale co w tych zezwoleniach? Zezwolenie na co? Na poszczególne kraje. Na wyjazd. Na wyjazd. Czy... Na karnety TIR. Wie pani, co jest karnet TIR? Wiem, ale nigdy nie jechałam. No to pani mówię, no. Karnety TIR, pobranie zezwolenia. Tak to wyglądało. Co ja tu mam? Okej, czyli tam, tutaj pan wpisywał ten... Dyspozytor granicę. wpisywał. A, dyspozytor. Nie, tu granica nie. Dyspozytor A i Słubice? gdzie było pobierane. No. Słubice, Śrem. Musi tu pisać Śrem, Słubice, Czechowice. Gdzie pobierałem, tak? Kurczę, to jeszcze lata 2000 nawet też. No proszę pani, no przecież ja jeździłem od 85 roku do 2008, tak? Ja jestem 17 lat na emeryturze. ZUS się denerwuje, że ja tak długo żyję, nie? Pociągnąłem ich ładnie. No. No. No może pani sobie skserować, czy... No wie pani, no mnie to do niczego nie potrzebne, jak pani chce, to pani mogę dać. Nie potrzeba, to jest pamiątka. Ja pamiątka tam. No, niech pani sobie przejrzy. No. Ale dobrze, wróćmy do tej pierwszej... A jeszcze pani powiem, ja mam tu tak zwane... Trzeba było mieć Międzynarodowe prawo jazdy. tak trzeba było mieć No. na tamte lata. Niezafoliowane i że się nie zniszczyło. A, B, C, D, E. Wszystko. No. Wszystko. Ja nie mam A. Ja mam od początku, nawet na traktor mam. Ale to wie pani, nie chwalący się, tylko mówię tak, nie? Bo po co mam pani tutaj bajery wciskać? Przetłumaczone. Przetłumaczone, tak, bo to... Aha, tu jeszcze są, proszę pani, jak już jesteśmy przy tym, dokończymy to, ale już chcę pani... Tu znowu było druk do rozliczenia dewizowego. Do czego? Dewizowego. Wyjeżdżałem za granicę, oni mi tu wpisali, rozliczali mnie, jakie jakby dewizy... diety, tak? Diety tak zwane, Okej. ale te zagraniczne. No. Dolarowe tak zwane, tak? A to zawsze do tej pory, no dobra, teraz to się Tak. troszeczkę zmieniło, ale Tak. to jeszcze ja też wypisywałam diety. No widzi pani. Tu jeszcze co? Pamiątka, proszę pani. Pani zaraz udostępnię. CMR PKS-owski. W oryginale. No, to takie tutaj, to nic takiego ważnego jest. Tu nie ma. Wziąłem to, żeby pani po prostu miała jakiś tam obraz tego, jak to wyglądało. Zepnę to od razu, żeby się nie walało. No i jeszcze odnośnie tego ładunku. No i pojechaliśmy na zachód, co mnie zaszokowało. Jeżdżąc po kraju tymi ciężarówkami i autobusem, to jeździłem nieraz też gdzieś z wycieczką autobusem czy gdzieś, a ciężarówką to gdzieś się jechało tam gdzieś w pole, nie? Po prostu zawieźć, rozwieźć, jak to wie pani, do zakładu. No to nie byłem objeżdżony w autostradach, a tam się wjechało inny świat. Wiadukty, estakady, to wie pani, to był szok. To nie to, że jak to się mówi, miałem portki pełne, ale na pewno to był jakiś, jak pani pierwszy raz pojechała, na pewno po sobie pani też to odczuła, tak?
A potem, wie pani, promy, nie promy, bo się jeździło na Skandynawię. Ja miałem taki kierunek, oj przepraszam, Włochy, Skandynawia. No to wiadomo, jeździłem we Włoszech, w Polsce się załadowałem, pojechałem do Włoch. Tam mnie rozładowali, załadowali na przykład do Norwegii. Trondheim, czy tam Oslo, czy tam gdzieś tam, nie? Czy do Szwecji. No tam mnie znowu rozładowali, załadowali i wjazd do Włoch. I promem. Malmö No. ze Szwecji i do Istad, albo z Istad do tego, do Świnoujścia. No dobrze, ale wróćmy do tych egzotycznych tematów. No właśnie, Co, proszę. jakie były przygody na pierwszej trasie? Proszę pani, czy na pierwszej trasie, czy ja mogę to sobie pierwszą trasę tak otworzyć? Wiem, Albo że jakie przygody panu przychodzą do głowy z tamtych rejonów? już pani powiem. Na Bliski Wschód jechałem tym Fiatem już nie w podwójnej obsadzie, tylko jak mówiłem pani, że musiało jechać 2, 3 czy nawet więcej. Nie było CB radia, nie było telefonu. Nie było sobie radia? A w tamtych czasach, w 80 roku? To jak byście rozmawiali między sobą? A kto rozmawiał między sobą? Na parkingu przy kielichu. No to mówię pani prawdę. Czy jak ktoś chciał zjechać, to po prostu zjeżdżał. Proszę pani, przez Turcję, no bo musimy to jakoś uporządkować, żeby to pani miała jakiś taki obraz w oczach swoich, zresztą tu stąd pani na pewno wywnioskuje z nagrania. Przez Turcję 1950 km około. Po górach nie było autostrad. Kawałek było tam dwupasmówki. A tak Ale to droga asfaltowa. różna. Tak zwana samolotówka, na nią mówiliśmy, to było tak jakby w skale, jakby ta góra Ararat, jak sobie pani ją widziała, to jakby pani ją obcięła i tylko zrobiła taką półkę, żeby objeżdżać serpentyną wyżej i potem znowu niżej. I po skale. To wszystko było wykute w skale. Żadnych barierek, żadnego niczego. Tam nie było żadnego asfaltu, tam było wszystko z kamienia, wykute szutrem takim, a jeszcze Turcy z Iraku wozili ropę w takich cysternach. My na to mówiliśmy bączki, bo to były takie Fordziki i to normalnie była taka cysterna. On tam miał, ja wiem, 5000 litrów, może 6 i to się lało z tego. Nie pani na pozjazdach, ślisko. A jeszcze teraz najważniejsza sprawa. Byłem świadkiem naocznym. Nie wiem, który to był kurs z kolei. Jechałem wtedy do Iraku, jechaliśmy. I Turcy, u nich była taka metoda. Samochody wszystkie, pomijając te cysterny, które były na pewno też przeładowane, ale te bączki, które były skrzyniowe, to one miały w załadunku 5 czy tam 7 ton, a oni ładowali na niego 15. To mówię pani szczerze, żadnych pasów, tylko linami, sznurami, tak było pokrzyżowane, jakby pani drabinę widziała z boku, to te liny tak opasały, pomarańcze, czy tam inne cytrusy, to wszystko było wiązane i to było wysokie na 4 metry, a może i wyżej. I teraz tak, samochód mały, moc silnika mała, hamulce niedostosowane do ciężaru, do ładunku. I teraz tak, pod górę szybkością pieszego się wdrapał, ale z góry trzeba było zejść, a ładunek pchał. Więc byłem świadkiem i nie tylko ja, bo chłopcy mieli też widzieli taki przypadek, wykorzystywali Turcy, jak mieli niebezpieczeństwo, bo hamulce spaliły się, bo wtedy ferody się spalą, zrobi się wszystko czerwone, gorące, nie ma nic. Hamulec się zrobi gumowy i nie ma pani hamulca żadnego. To wtedy jak widział, że może się zabić, a tu wiadomo, serpentyny, to mieli dwa wyjścia. Jedno wyjście jest takie, przytulić się do skały i trzeć się całą powierzchnią jednego boku. On się odzierał, zeszlifował się, nie powiem, że do połowy, ale w ogóle niektóry się zapalił nawet, bo takie przypadki były. Nie widziałem takiego płonącego, ale widziałem wraki płonące. Ale na żywo nie widziałem, że się zapalił. Ale widziałem, jak mieli drugą metodę Turcy, jak nie miał wyjścia i miał szczęście, że dogonił z tym pędem taką ciężarówkę jak ja, kleił się do mojego tyłu, na przykład, do Bułgara się wtedy przykleił.
Wiadomo, że on z przodu nie miał nic, tylko zaparowało, chłodnica poszła, wszystko. No wiadomo, że Bułgar nie miał świateł, nie miał zderzaka, pogięte z tyłu, wie pani, te drzwi, czy tam burtę tylną. I Bułgar go zwiózł. Bo te samochody, które my... Ja tego nigdy nie słyszałam. Jak Boga kocham, to pani opowiadam tutaj. Ja nie przyjechałem tu pani bajkopisarz. Nie mówił pani ten, co tu był? Co książkę napisał? Taki mądry, nie widział tego, nie powiedział pani? No tego nie powiedział. No ale nie, ja nie Coś obgaduję. dla pana zostawił. Proszę pani, ja bym to powtórzył. Ale ja się tego nie wyprę i nie wstydzę. No. Potem dojdziemy do tego, jak już mówimy o Bliskim Wschodzie, to mówię pani. I ten zjechał z Bułgarem na dół. No i co z tego? Bułgar wyszedł, nie miał świateł. Oni tam, Bułgar z Turkami się dogadali, bo oni mieszkają po sąsiedzku. Salam, salam. Oni są też taką wiarą, ale wiara nie wiara, tylko po prostu mieszkają i języki znają. Dogadali się, jak się dogadali, nie wiadomo. Turek został, przytulił się do skały, bo jeszcze było z górki i tam się zahamował, bo przodem dojechał do skały tak bokiem i został. A Bułgar pojechał. Świateł nie miał, pojechał, nie? No taka prawda. A ja na własnej skórze, to mówię pani, jak siedzę, nie będę się przysięgał, jestem wierzący, ale mówię pani, jechaliśmy też z Iraku, pamiętam, a jeszcze nie powiedziałem ważnej sprawy. Przez Turcję było 6 police control. Nie powiem na jakich to odcinkach, ale dosyć takie, no jak było 1950 km, no to podzielmy to na 6, to byłoby tam ileś tam kilometrów, tak? Z ileś set kilometrów. Więc trzeba było iść, proszę pani, przy police control na granicy przy odprawie. Kapikule było po stronie tureckiej, a kapitan Andrejewo po stronie bułgarskiej. Z kapitan Andrejewo przeszło się do Kapikule. Na budce podjeżdżało się, taka była budka na takiej nodze i on dawał tak zwaną police control, taką kartę. Ona była dosyć taka, jakby teraz to rozłożone i trzeba było mieć 6 pieczątek. Przy wyjeździe bo jakbym nie miał jednej pieczątki, to by nie wypuścili. I oni wiedzieli, że ten samochód przejechał przez Turcję, bo ten ostatni police control gdzieś tam przedzwonili i wiadomo. I teraz do czego zmierzam? Bo zacząłem o tym, bo to ważna sprawa, bo ja wtedy byłem taki, bym powiedział, zniesmaczony i zdenerwowany, że myślałem, że mnie dogonią, bo mnie uderzył, bo to było tak. Jechałem pierwszy tym swoim turbostarem, trailora na czepę ciągnąłem, dwuosiową na bliźniakach. Ciągnik miałem trzyosiowy, bo na Bliski Wschód puszczali trzyosiowe ze względu na wagę, bo tam ważyli, Bułgarzy ważyli, bo przez Węgry też jeździliśmy, no i Turcy ważyli, był problem. No i proszę pani, jak wracaliśmy, to kawałek było dwupasmówki. Ja jechałem pierwszy i taki Bronek gdzieś tam z Podlasia, Białystok, no gdzieś tam z tamtych stron, już go nie pamiętam teraz, jechał za mną, bo on mi potem opowiadał. Dogoniliśmy te bączki na tych dwupasmówce. Dogoniliśmy, a tam była taka, my na pusto jechaliśmy. Ona była taka, wie pani, ta droga, bo to w górach, w Turcji. Ale była dwupasmówka, normalnie. O dwóch przeciwnych kierunkach, z tej i z tej. Także z przeciwka nic nie jechało. I ja jadąc pierwszy, dogoniłem tego bączka, co był taki załadowany tymi sznurami i tymi tam owocami, nie? To ja go wyprzedziłem, bo wiadomo, nie? On tam się wlókł się pod tą górę, to ja go wyprzedziłem. I poszedłem. I w momencie, kiedy ja go wyprzedziłem, ujechałem już dosyć daleko, może kilometr, może półtora, no ale więcej nie. Ta droga się zaczęła zrobić jednopasmowa. Z przeciwka zaczęły iść samochody. I ja dogoniłem następnego tego bączka. A to było z górki. Jak ja dogoniłem, to ja miałem hamulec, bo my mieliśmy jeszcze tak zwane górskie hamulce. To wie pani, jest po prostu w kolektorze wydechowym, wie pani jak to wygląda, tak? No jest normalnie taka klapa i pneumatycznie pani naciska i to robi bur, bur, bur i wtedy spaliny, które są w komorze spalania, w głowicy, one nie wychodzą na zewnątrz, tylko zanim wyjdą, to one wyhamują tłoki, tak? I dodatkowo, i potem tylko pulsacyjnie sobie hamulcem trochę i się zaoszczędzało i nie paliły się hamulce. No i jak ja dogoniłem tego drugiego, takiego samego jak wyprzedziłem,
no to musiałem wyhamować, bo nie wyprzedzę, bo jedzie z przeciwka. A że hamulce miałem dobre, to nie to, że zrobiłem tak od razu, ale wyhamowałem. A tamten z góry dogonił mnie, nie miał czym hamować. Przypierdyczył we mnie w tył. Jak Boga kocha, w tył, w tego trailera. Trailer miał, pamiętam, zderzak, taką rurę, ale rama to była taka, wie pani, ja wiem, no pół metra na pewno, taka tełuwa. To ta rama się skrzywiła. Potem widziałem, jak on pierdyknął, to Bronek go dogonił, bo Bronek jechał za mną i potem jak mi opowiadał, to mówi tak, on tak zatrącał, bo to był cholieru trochę, nie? Mówi Jaśko, mówi, tylko temu Turasowi zaparowało. To wiadomo, jak chłodnicę pieprzą, to wiadomo wszystko, nie? No i wtedy ja pojechałem, nie patrzyłem na nic, bo poczułem, bo mnie wiadomo. Poważnie? No, jak nie poczuje pani? Jak pani mu uderzy? Znaczy nie, że pojechał pan dalej, ani się nie zatrzymali, ani nic? A po co, żeby pani... Pani, to jest temat rzeka, pani powiem. Jak ja bym został, to by mnie zamknęli, bo tam jest taka zasada, że po coś tu przyjechał. Masz połowę, chociaż nie twoja wina, połowę winy jest twojej, bo jakbyś ty nie przyjechał, to by on nie uderzył. Prawda? Jak Boga kocham. To pani to zapyta Jurka. Tu Jurek przyjdzie, to pani powie. Jurek nawet woził koledze do więzienia jakieś tam, wie pani, żywność. Jurek pani powie, bo Jurek jeździł więcej. Ale Jurek pani to samo. No i teraz skończymy. Dlaczego mówiłem o tym police control? I ja musiałem się za chwilę, może za 3 km od tego momentu, co mnie uderzył, a ten zaparował i został. I ja musiałem się zatrzymać na ten police control, bo musiałem się zatrzymać. No. Z Bronkiem stanęliśmy, to wtedy tak zwane bakrzysze się oni brali. Bakrzysz to wiadomo co jest, nie? Perfumy być może brali. To takie szajs. Pamiętam, ja to pamiętam. No to widzi w kioskach pani. było, ze 3,50. Tak, dokładnie. Perfumy Marlboro i puste nowe tarczki. Bo oni niektórzy mieli transport i tymi tarczkami policjanci handlowali. To ja wtedy całą paczkę tarczki, parfum, bo nie byli perfum, tylko parfum i Marlboro. 2 paczki chyba tego i szybko. I na szczęście miałem, że on akurat siedział, bo nieraz on sobie, ten policjant, chodził gdzieś tam, spacerował. Ja miałem szczęście, ten policjant był na miejscu. Ja od razu wchodzę, salam końsiu, salam, polis PKS, okej, i od razu mu to Marlboro, parfum, już odkręciłem, popryskałem go, drugie jeszcze mu dołożyłem, Güzel to jest dobre, nie? To u nich Güzel to jest dobre. No. To tam ja nie mówię przecież po turecku. I proszę pani, szybko, Bronek to samo, do Bronka tylko mrugnąłem, żeby bakrzyż i my poszli. Ale cały czas byłem, proszę pani, no taki zniesmaczony, wystraszony, że mógł się tam z kimś zabrać, nas dogonić. I wtedy bym miał problem. Ale dzięki Bogu przejechaliśmy, proszę pani, do Istambułu, tu już i przeszliśmy, proszę pani, suchą nogą do Kapikule, z Kapikule do Rusej. O Jezus, kamień serca. Za na parking, jak się skończyła praca, po kielichu. No taka prawda. No na czym jeszcze stanęliśmy? No już teraz pani wie o tym, że police control, o uderzeniu. Bo pan z Polski komunistycznej jechał gdzieś tam na Bliski Wschód, tak. Inna wiara, inni ludzie, tak. Inna kultura. Nie było problemu. Wtedy nie było problemu. Saddam Hussein był w bloku sowieckim. Nie było problemu. Parkingi w Turcji były strzeżone. Turek chodził na sznurku z karabinem, my spali i wódkę pili na parkingu. Ale trzeba było zjechać na parking, opłacić. Wszystkie, proszę pani, faktury, wszystkie, proszę pani, jakieś kwity, które trzeba było po prostu zapłacone, bo za naprawę ogumienia, no to w ogóle za wszystko. Wszystko się spinało i szło się z tym do rozliczenia, podpinało się pod ten druk i to wszystko oddawali. Nie było problemu. Czyli było bezpiecznie. No wtedy było bezpiecznie. A udawało się gdzieś czasami nie wiem... Ale co pani ma na myśli? Pozwiedzać, wjechać do jakiegoś miasta, proszę pani, coś zobaczyć. Nie. Tyle, co się dojechało do Bagdadu, czy tam gdzieś jak jechałem, odprawy były w Bagdadzie, mieliśmy, PKS załatwił nam taki parking, był taki dziadek, to znaczy Arab. To mówi, że
polski szofera Duzio Parma, że górzy. A dlaczego? My handlowali trochę spirytusem. To handlowali. Braliśmy dla siebie, nie? Ale jak tam nieraz do dziadka się poszło, to za flaszkę tam dawał 10 dinarów, czy ileś, to było dużo, bo dinar był chyba około $4. Ale oni nie pili, nie? Czy on handlował Nie. kierowcą? On handlował, on tam pani, oni nie pili. Kto nie pił, to nie pił. Na parkingu jak staliśmy i Turek stał w kolejce, Komsiu, on nam czaj, bo w tych powyginanych jak bańki, wie pani, do stawiania, to oni na ten czaj, dobra herbata. Poczęstował herbatą, to my mówimy, Komsiu, whisky. On rozejrzał się, nalaliśmy mu pod naczepę i pod naczepą. A ja mówię, a czemu tam? Bo Allah, żeby Allah nie widział. Jak Boga kocham. Ja jak berety. Jeszcze co jest takiego, Jurek potwierdzi. Jak jechaliśmy i kolejki były raz po 3 dni, żeby się dostać już w stronę tam... Bułgarsko-tureckiej czy dalej? To znaczy już turecko, tu zaraz będę miał tu nazwy nawet tego. No. Proszę pani, i staliśmy w kolejce. Dojechał Turek za nami. Już herbata, pita, tu Komsiu, wszystko, będziemy się budzić, pukać, okej. Takie przypadki były i sam doświadczyłem, ominęli, to nie to, żeby pijane byli, tylko tam ta kolejka się nie posuwała. Tam się stało 2-3 godziny nieraz, żeby przejechać parę metrów. To jest, żeby to wszystko opowiedzieć, ale to na śmietanę tego pani powiedziałem, tak? No. Ja mam teraz jeszcze inny temat, ale to przejdę do tego. Ja mam, panie Janku, dla pana prezent od partnera tego wywiadu. Nawigację profesjonalną Go Expert Plus. Od kogo to jest? No od Toma. Tak? Dla pana, proszę bardzo. No jestem ja mam pytanie. Niezmiernie mi miło. Dziękuję bardzo, będę miał pamiątkę. Bardzo. Ale jeszcze pani, żeby nie przedłużać. Tylko to może damy tam z boku, żeby nam tutaj kamery nie psuło. A przepraszam, bo ja nie zwróciłem uwagi, przepraszam. Nie, to nic. Jestem taki trochę, może wie pani. Ale ja mam pytanie. Tak? Odnośnie do, teraz tą nawigację, jak się wtedy jeździło? Jak pan planował trasę? No właśnie, widzi pani, do tego pani doszła, bo ja bym zapomniał. Ja pani tu przywiozłem. Ja już tam widziałam, od razu z daleka. Tak to się jeździło, o proszę bardzo. No. Co będę pani Ale pan powiedział? sobie to z mapy spisywał, czy jak? Nie, kolega przepisywał, przerysowywał, bo on już tam był. Okej, I spotykamy się, no jakiś tam kolega, przypadkowy. Gdzie byłeś? No tu. O, ja tam jadę. No. Ja A to mówię, jest Hamburg, tak? Nie, to jest Roma. A24 i A1, Roma. Roma, no to Rzym. I tu jest chyba urząd celny. I tu, a widzi pani, to ja pani przepiszę. Przeczytam. Za 1 w kierunku Neapolu, zjazd na Rzym, skrzyżowanie z drogą A24, Rzym Centro, do znaku 7,5 tony, nakaz jazdy w prawo do stop i w lewo. Pierwsze światła prosto, droga prowadzi lekkimi łukami i do świateł. Przed tobą będą tramwaje, to już w Rzymie, będą tramwaje, jedziesz wzdłuż, tak, dojedziesz, będziesz widział łuki Starego Rzymu, pisze, widzi pani wszystko, skręcasz w prawo i pod tunel 500 metrów urząd celny. Dogana San Lorenzo della Sto. Widzi pani, No, to jest... widzę. Chce pani to? Nie, absolutnie. Ja po prostu jestem ciekawa, nie? Ja tak słyszałam, że kierowcy sobie zapisywali, ale... No proszę pani, no to większość tak. Proszę pani, Sea France, jakby pani... Dover-Calais. Nie chciało mi się tego brać, bo po co? 2 walizki map, planów miast. O, tutaj jeszcze inna, nie? Tak, Mapa. niech pani się ogląda, no. Tylko tyle, że tracimy czas, bo mnie nie zależy. Jak tracimy czas? To są właśnie te rzeczy. No, to znaczy, oglądania. chodzi mi o pani czas, że może pani, bo za długo tutaj z panią przebywam, tak? Nie, absolutnie nie. A z takich rzeczy na trasie jeszcze mi proszę powiedzieć, ile dziennie się jeździło za kierownicą? Proszę pani, jeździło się na tachograf. Tak? Czyli ile dziennie? Godzin. No jak godzin? No, tu jechało się 9 do 11 godzin, tak jak można było jechać. Z przerwami. Normalnie przerwy tacho było przestrzegane. Jakie to lata były?
No moje lata były od 85 roku. 1985 poszedłem do pracy. No to w 85 roku zacząłem tą przygodę. A miał pan lodówkę w aucie? Ha, właśnie, tu teraz pani powiedziała. Ja jestem taki, bym powiedział, trochę niechwalący się, jak powiedział Kargul. Jam to, nie, Zagłoba. Niechwalący się, jam to sprawił. Chłopcy mi zrobili taką dużą skrzynię, jakby teraz pani widziała, zbiornik u tego niebieskiego, No. to ja miałem przy samochodzie, bo pod naczepą nie szło, bo nieraz naczepy wymieniali. Ale że ja miałem tandema, to mogłem to mieć. I kupiła mi żona lodówkę kempingową na gaz. Pani, ile ja się wódki napiłem, jak nie chciałem. Chłopaki chodzili schładzać. Janek, wstaw, kurwa, bo nie idzie wypić. Ja, ja nie chcę, ja mam swoją. Ale ile mogłem, to nautykałem tam i piliśmy, nie? Wie pani, rozładowało się w piątek, a przeważnie mieliśmy swoich tych spedytorów, dzwoniło się po rozładunku. Jak byłeś załadowany i czułem nawet, że już jestem pod rampą, nie chciał przyjąć, bo mówi, a niech cię nie rozładują, to na poniedziałek jak się rozładują, to możesz dzwonić nawet w ten piątek. Sobota była nieosiągalna, nie pracowali. No to wie pani, dostało się nieraz w piątek załadunek na poniedziałek, to się podjechało jak były godziny, a jak nie, zjechało się żółtków, bo to byli żółte, nieraz 3, nieraz 4, a nieraz i 5. No to wie pani, każdy coś miał. Ja miałem lodówkę, słoiki z mięsem. A jeszcze co pani powiem ciekawego? Żony nasze robiły słoiki. Jak się dobrze zrobi słoik i dużo smalcu, oczywiście trochę tam soli, przypraw nie. To w Bagdadzie się gotowało, normalnie gorący słoik, otworzyła pani, mięsko pachniało. Okay. Co jeszcze ważnego? Czyli przypraw nie trzeba dawać, tak? Przyprawy dopiero przy smażeniu w tym, jak się gotowało na palniku, na swojej kuchni. Świnia w tamtych czasach, dlaczego zaczynam od tego? Świnia 100-kilowa, żeby przerobić ją, to z rzeźnikiem kosztowała $20. Za $20 pani kupiła 100-kilową świnię i rzeźnik przerobił ją i żona wtedy wycinała karkówki, takie mięsa najlepsze, tak? Resztę zostawało w domu, czy tam zrobili jakąś kaszankę, czy tam coś, a te bym powiedział 100% mięso jak karkówka, wie pani, jakieś tam boczki, które takie by się nadawały, to żona to gotowała, pasteryzowała i to się pakowało do skrzynek, do lodówki za dużo nie weszło, ale tu z boku są te schowki takie jak przy drzwiach. Pani też na pewno ma tu. Tak. No to tam było wyścielone czymś, słoik przy słoiku, słoik przy słoiku. Ale dokupował coś pan jeszcze z jedzenia po trasie? Czy? Powiem pani, że bardzo mało. Bo tak na miesiąc to chleb, Chleb braliśmy z sobą, to on miesiąc wytrzymał? nie wytrzymał. No. Ale to bez chleba. Mieliśmy surówek dużo, proszę pani. Chleb się nieraz gdzieś może kupił, ale jak się jechało przez miasto. Ale u tych dzikusów gdzie tam chleb? Tam były takie te mace, takie, wie pani. Tak. Takie jakby te podpłomyki. To oni taki chleb jest. Nie? No co tam jest? Aha, woda. Ja miałem turbostara, to był taki spoiler, taki grzebień miał. Tu zresztą widać. Tak, no to wiem. To tam woda taka, proszę pani, gazowana, grodziska u nas taka była woda. Pamięta pani z takimi kapslami aluminiowymi jeszcze, litrowe. Się zdaje, że lokalnie były w To każdym... 3-4 skrzynki były tam, wody tej, a jeszcze specjalnie z Luneville, jak braliśmy naczepy trailora, to były 100, do dzisiaj Tomek, jeden kierowca Tomka ma tą beczkę po mnie. To była z kwasowej stali, z kranikiem oczywiście, duży wlew, korek zamykany na klucz. No i trzeba było się w Turcji zatankować, bo już w Iraku woda była za mebą, nie? Tam nie wolno było pić, trzeba, przygotowane, nawet strach było, nie? No to mieliśmy tę swoją wodę, jakieś tam Pepsi się miało, coś tam. No i o dziadku nie skończyłem. Dużo palema. Proszę pani, stało się u dziadka na parkingu. Dziadkowi się sprzedało tam, bo tego spirytusu się dużo nie przemycało, ale tam 4-5 butelek się gdzieś tam ukitrało. No dziadkowi się sprzedało 2-3 flaszki, zostawiło się 2 dla siebie. No bo tam koledzy przyjadą, dobra. Wypiliśmy,
roboty nie dawali. Stało się i tydzień. Gorąco jak skurwesyn, jak była chłodnia, chłopaki chłodnie wymyli, bo tam wody było brudno wężem, wymyli chłodnie, schłodzili chłodnie, my materace i spalili sobie wychłodzonym, bo w Bagdadzie na przykład, pani powiem, upał był do 40 stopni dniem, latem, a przyszła noc, +5, +6, +4, zimno, chłodno. No i teraz o spirytusie. Brakło, bo powypijaliśmy. Z Pepsi dobieraliśmy i spirytus się piło. W takich właśnie szklankach. No to co? Trzeba iść do dziadka. Sprzedali, a teraz kupił. No i sprzedaliśmy mu za $10, tak, dinarów. No on nam zapłacił 10 dinarów, a my musieli zapłacić 15. I mówił, że polski się fara dużo palma. Od dziadka kupić, sprzedać dziadkowi, a potem od dziadka odkupić za 15. To Jurek potwierdzi pani. No. Co tam jeszcze? No co pan takiego widział tam ciekawego? No co, aha. A co najfajniejszego pan tam widział? O, co się panu podobało? Proszę pani, tam nie było się z czego cieszyć. Widziałem upokarzające kobiety. W sensie? W jakim W sensie? takim sensie, że jak staliśmy sobie na przykład na parkingu u dziadka, taki przykład podaję. No i jedzie Arab na ośle, nogi mu się wleką po ziemi, osiołek sobie idzie, a żona najprawdopodobniej niesie na głowie jakiś tam bagaż. Bo go kocham. Owinięta wtedy pani, te czadory. Upokarzająca sprawa. No co jeszcze? Co mi się podoba? Aha. W miastach, jak Arab wystawił przez szybę lewą rękę, żadnego migacza. Wiadomo, że będzie skręcał w lewo. Krawężniki, jak były dwupasmówki w mieście, krawężniki takie wysokie, no nie przesadzam, takie. Jak Boga kocham, Jurek pani potwierdzi. No bo oni przejeżdżali mi byle gdzie. Zawracał byle gdzie, no. I cały czas kto miał lepszy sygnał i ręka wyciągnięta, Ten jechał pierwszy. to jechał pierwszy. Pobijane, potłuczone, wie pani, samochody. Inny świat? Inny świat. Zwariowany świat. Nie radzę, żeby pani tam pojechała. I gdyby mi przyszło teraz zaczynać od nowa, to nie wiem, czy z ciekawości, no teraz są autostrady w Turcji i w ogóle ta kultura na pewno jest inna, nie? Ale tam już nie ma szans jechać. Bo do Turcji to na pewno jeżdżą. Bułgarzy na pewno jeżdżą. Ale tu, czy z Europy tutaj od nas tu ktoś jeździ? Nie wiem. PKS już nie ma, bo wiadomo, że rozpieprzyli. No a jak pan teraz porównuje świat transportu tamtejszy, a teraźniejszy? Szanowna pani, świat transportu, no Co jest najlepsze? Albo co najgorsze, jak pan to widzi? z czym jest lepsze? No nawigacja jest lepsza, którą mi pani sprezentowała. Dziękuję bardzo, jeszcze raz pięknie. Tomek tam, nie wiem, czy on tam coś przywiózł, nie wiem, coś tam kombinował, nie wiem, jak to tam jest. No i proszę pani, co ja mogę pani jeszcze powiedzieć? No, co mi się mogło podobać? No tam, jak pani powiedziałem, tam nie było czego podziwiać. Kurz, smród, domy bez dachów, to coś w rodzaju, jakby teraz na to patrzył, nie? No. Tam dachów nie było tak jak u nas, nie? Wszystko płaskie. Tam niektórzy mieli jakieś baseny na tym, lub tam coś rosło, jakieś drzewko, jakaś trawka. A tak to ubóstwo. Kto bogaty, to bogaty, nie? Wtedy Saddam Hussein był, na niego byliśmy Kowalski, bo to był przystojny, ładny chłop, z wąsikiem, taki fajny. To tych billboardów z nim, to jakby teraz na naszych wyborach. Trzaskowski i tam kto inny jeszcze, wie pani, ale to co kawałek przy drodze, nie? Nie dało się zapomnieć, kto tu pan? Tak. No i co, no paliwo, no na paliwie trochę zarabialiśmy, bo można było kupić przykładowo w Rosji trochę tego paliwa taniej. To się jakieś beczki woziło, coś, no to parę dinarów się tam też zarobiło. Nie? To nie było jakiejś fortuny, ale to wie pani. Na powrocie, tak zwana w Istambule Lądra, to była taka wyspa w Istambule i tam było dużo tych handlarzy. Czego tam nie ma? Tam nawet jak się szło kupować, to tu raz mnie ciągnął, mnie czy kogoś innego, że ma dam, że tam, żeby iść, wie pani o co chodzi.
No nie, kto tam szedł jakoś tam, a tam nikt z nas bynajmniej nie korzystał z tego. Nie to, że świętego udajemy. Futra, kożuchy, płaszcze ortalionowe, całe bele materiału jeansowego, dżinsy, spodnie, no, rajstopy, no całe takie, wie pani, wielkie reklamowie, takie te czarne, wydęte, powyginane i celnicy tylko na to czekali. Jak na odprawie, jak do Polski się przyjechało, to ruskie to nie brali tego za wiele. No też tam czasem jakieś coś się tam dało, ale ruskie to więcej wywali pieniędzy, nie? Jakiegoś dolara, czy tam jakieś marki, tam coś dostali, nie? Ale Polacy to brali pieniędzy nie tyle, co to jakiś płaszcz ortalionowy, albo jakieś tam dostał jakieś spodnie, jakieś coś, przewracał ten celnik, pani sprawdzał niby co on tam, niby czego szukasz, co chcesz, to bierz i paszoło. No i tak było. No. Jurek potwierdzi to. No, a proszę mi powiedzieć... Co tam jeszcze pani sobie życzy? To pana rodzina miała wszystkiego nawiezione z Turcji. Tak, proszę pani, Tomek był wtedy mały. Dzieciaki mu zazdrościły chyba, nie? Wszyscy, to znaczy wszystkie te dzieciaki. Proszę pani, przychodziły święta Bożego Narodzenia. W Turcji przeważnie większość samochodów była ładowane cytrusami. Turcy wiedzieli, że my sobie życzyliśmy, żeby nam w te worki, bo my sami worami tych brali, pomarańcze, cytryny, mandarynki. Z gałązkami i z listkami. Wie pani, jak to ładnie wyglądało, jak pani położyła na stole? Tak. I tam było listko, było gałązka i tam były 2-3 mandarynki, czy dwie pomarańcze, czy tam 2 cytryny. To za tym spoilerem to były same wory. Jak się przyjechało, no to dzieciaki już wiedziały, że pan Janek przyjechał, bo na wieś przyjechałem, to leciały tak jak pieski za suką. Jak ja to... No to worek się wysypało, dzieciaki się cieszyły jak głupie z bateryjki, bo wiadomo, wtedy tego nie było, nie? A Tomek to mówi, tata, daj mi jeszcze, ja chcę mieć pełne puliki, jak był taki mały, żeby miał tej mandarynki tyle. No jak przyjdzie, to może pani potwierdzić. No było naprawdę, no. No co tam pani jeszcze chce, no? Chcę wiedzieć oczywiście. Nie, to tak sobie myślę, że to jest spora różnica, prawda? Teraz jak kierowca jedzie na miesiąc w trasę, to co on może takiego przywieźć, żeby dziecko się cieszyło? No wszystko jest. Nie zaskoczy. No. A jak się pan kontaktował z domem, jak pan wyjeżdżał? Z domem? Właśnie. Żadnego kontaktu przez miesiąc. Ani firma to wiedziała, bo dyspozycje, to oni wiedzieli, wtedy były tak zwane teleksy. To były takie wielkie, takie szafy, proszę pani, drewniane to było obudowane i tak jak pisali to klik, 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 klik. No i te dyspozycje pani dostawała, nie? Zamawiało się telefon na pocztach. Okej. Czyli pan jak się rozładował, to gdzie wiedział pan, gdzie pan ma iść? albo jak na tę spedycję tam jechaliśmy do dziadka, to od dziadka można było też zadzwonić. Nie? Okay. Na urzędach celnych nieraz pozwolili zadzwonić. Jak rozładowało się, no to na urzędach celnych też rzadko, ale pozwolili. No to się, no ale przeważnie tam co, z Iraku gdzieś tam papierosy nieraz szły. Do Polski? Tak. Oni mieli swoje jakieś tam fabryki, żeśmy ładowali. Do Polski, czy tam szła na zachód nawet też. Nie było żadnych napadów? Teraz to takie... Były, proszę pani, nie wolno było się zatrzymywać. Wycinali. A proszę pani, a jeszcze teraz, jak ja przed emeryturą już pół roku byłem, pojechałem do Anglii i dzikusy mi weszli, to sprawę sądową bym miał. No nie moja wina. Linkę pani przecięli, kleje są takie mocne, że wie pani, że trzymają. Nie widać, no ja poszedłem się odprawiać, czy tam, tak, czy po bilet poszedłem. W Dunkierce pamiętam to było, nie? I to było w nocy. I potem się przez taką stodołę przejeżdżałby na to stodołę, mówili kontrol, nie? Oni tam nabicie serca, tam kładli jakieś takie czujniki, pani zjeździ, to pani wie. Tu się nie da oszukać, jak się dwóch kierowców spotka. No. Ale ja podziwiam, jestem pełen podziwu, że kobiety, i to wiadomo, że to jest ciężki transport. No mam na myśli te koła, te rozładunki, nawet te planerki, firankę ma pani, tak? Ale i samo to, tę korbelkę trzeba napinać, odkręcać, przesuwać, wyjmować tam tą konicę. To jest jednak, wie pani, podziwiam. Jestem pełen podziwu. To dobra, to jeszcze wracając do tego tematu, już pewnie będziemy powoli zmierzać do końca. Proszę bardzo.
Pani tutaj kieruje. Ja za kierownicą, tak? Dobrze. Kieruje ruchem. Ale ja mam jeszcze kilka pytań. Mam. Czyli jak Proszę pan wyjeżdżał, miesiąc pana nie było? Nie było, jeżeli na Bliski Wschód. Czyli jak to wpływało na małżeństwo według pana? Proszę pani, Żona się cieszyła, czy była zła, jak pan powiem wracał? pani tak, wszystko zależało od kobiety. Jeżeli kobieta była normalna i po prostu nie była, jak ja to mówię, latawica, bo to tak można określić, no bo tak to można powiedzieć, tak? To małżeństwo się utrzymało. A jeżeli, to tak, konto żona miała, kobiety przepieprzały wszystko. Jeszcze szybki przykład podam. Z Bliskiego Wschodu przez Czechowice żeśmy wracali, czy z Iranu, czy z Iraku. I w Czechowicach hotel mieliśmy. Duży PKS, baza była bardzo duża, warsztat, wszystko było, CPN, wszystko, stacja paliwowa. No i się rozjeżdżaliśmy. I kolega mi potem opowiadał, jak to było. Każdy z tymi trzemodanami, z tymi, jak mówiłem, z tymi zakupami z Turcji do domu. Chłopak gdzieś na Śląsku mieszkał, że nie pamiętam ani imienia, ani nazwiska, bo my przeważnie po imieniu, ale nas było tylu ludzi, że jak nie sposób pamiętać. Ale to jest na fakcie, jak tu stoi. On mi opowiadał. W nocy wziął taksówkę, bo to wie pani, parę dolarów i go zawiózł. Tam z Czechowic tam gdzieś na Śląsku tak było trochę kilometrów, ale aż nie tak daleko. A gdyby nawet daleko, to jak dał $20, to ten taksiarz był tak ciekawy, tak się cieszył, że on tam nie zarobił przez tydzień tego, nie? No i proszę pani, opowiadał mi tak. W nocy taksówka go zawiozła, podjechał pod blok, przemodany wniósł na piętro, klucze od domu miał, wkłada, nie pasuje klucz. Patrzy, numer domu, wszystko pasuje. Bo tam pijany nie był, ale to wiadomo, tam się wypiło. W tych Czechowicach przed odjazdem. Klucz nie pasuje, ale sobie myśli tak. Może miała włamanie, albo coś wymieniała wkładkę, czy zamek, nie wiem. No to puka, nie? Klupie w te drzwi. Nie słychać za chwilę szuruburu. Drzwi się otwierają. On mi tak opowiada. Otwarły się drzwi na oścież. Taki Louis mówi, wyszedł. Jeszcze mówi w moich pantalotach, mówi w tych kapciach. Tak mi opowiadał, jak Boga kocha, mówię pani, no. I mówi tak. A ty co? Do ojca tego domu, nie? No jak co? Przyjechał do domu. Już tu nie mieszkasz. Drzwi zamknął i poszedł. Boga kocham. Co pani by zrobiła? Chłop poszedł do hotelu. Na pewno się napił, jeszcze nachlał. Małżeństwa się rozpadały. No. To nie było, bym powiedział, nagminne, ale takie przykłady, jak ja pani... To, co ja pani mówię, to jestem za poważny chłop, mając 77 lat, żebym panią kłamał. Prosto w oczy pani patrzę. Naprawdę. Czyli po ilu latach jazdy pan odszedł na emeryturę? Po 24 w PKS-ie, Warszawa. I co, szkoda było panu, łatwo było panu odejść? Powiem pani, że wtedy już miałem prawie tą sprawę sądową, bo to pół roku już miałem po kokardę, jak ja to mówię, tego wszystkiego. Zresztą każdy. Potem się to wszystko pieprzyło. Bo to wtedy, wie pani, to był 2008 rok, to ta pierestrojka była, ta Polska się robiła taka inna. Było, chętnie każdy odchodził. A chłopcy potem, chyba już 52 roczniki, z któreś to już nie uznawali tego szkodliwego, bo ja po 60 odszedłem. A jak to było z tym szkodliwym właśnie? Bo jeżeli pani jeździła na ciężkim samochodem, jak to tak mówili kiedyś, ciężki transport, to proszę pani, po 60 latach się należała emerytura. A kto jeździł jakimiś tam małymi takimi pierdziołkami, no to 65. To chłopaki ci, którzy byli już po mnie chyba 4 czy 5 lat młodsi, to już potem się tam gdzieś sądowo musieli tam załatwiać sprawę. Przez prawników i w ogóle, nie? A jak pan odszedł na emeryturę, to mógł pan usiedzieć na tyłku, czy pana nosiło? No wtedy akurat przed odejściem na emeryturę to mojego tandema kupił Tomek. Bo ja w 8 odszedłem, a w 7 mój odstawiony był na bok i Tomek firmę otwierał. I ja mówię, jak już chcesz klamota, no to kup tego mojego, bo wiem co jest. Nie? No i kupił i potem kupił drugiego takiego, to był Eurotech już. To był też tandem. Nie? A to pan jeszcze miał cały czas... Trochę tam jeździłem, uczyłem, bo tam była skrzynia Fullera, tam była też na 2 razy i wie pani, a Fuller to był tak fajny,
że on miał 3 pozycje, na przykład były 3 wsteczne i na każdym położeniu były pstyk, pstyk, rozumie pani? I jak pani obrotny dopasowała, to nie trzeba było sprzęgła, tylko pyk, noga z gazu, pyk i poszedł dalej, nie? Ja też Tak, jeździłam na tym. jeździła pani na fulerze? Tak, i ten fuller, no? W Ameryce, no. No widzi pani, no to jesteśmy w domu. No ale to ciekawe, że to też w Europie były takie, nie? Były. Tam one do tej pory jeżdżą. PKS miał fulery. No, Miał. no to ciekawe. Miał. To ciekawe. No. Czy coś jeszcze panu przychodzi do głowy? Jakaś taka historia? Coś, co by No pan te historie takie, które, te dramaty takie, które Turki hamowali, we mnie rąbnął tam mi w tył. No poza tym, wie pani, co tam, no, co ja mogę powiedzieć, no. Żadnego bicia, żadnych bujek nie było. O, powiem tak pani, Bogu dziękuję, że ja za kierownicą, to tak szczerze mówiąc, od 17 lat, bo taka jest prawda, nie kłamię, a mam 77, to 60 lat za fajerą. No wiadomo, że teraz czynny nie jestem, ale ja to Tomkowi podjadę, a to jadę, tam osobówki to tam nie liczę, bo osobówka to jest tam pierdzi kółko, nie? No ale takimi nieraz ciężkimi też tam się przyjadę, niedaleko, ale jadę. Załadunki, rozładunki mnie nie interesują, żebym tam gdzieś jechał, nie? Ale kawałek, u nas jest taka miejscowość Malanów, tam te ogrodowe meble tam robi Niemiec, nie? To jest duża firma. No to tam nieraz podstawić, kierowcę podmienić, to tam ten kawałek 10 km jest to nieraz, ale to rzadko sprawdza się. Rozumiem. Nie chcę. Czyli pasja przetransferowana z ojca na syna. Nie wiem skąd on to wziął, ja mu to odradzałem. Czemu? No ale no bo wiem, że to ciężki chleb, no. No ale lubi i powiem pani, że ma dryg do jazdy, skurczybyk ma dryg, naprawdę, nie chwalący się. No i ja Bogu dziękuję, właśnie jak zacząłem mówić, że proszę pani, żebym złą godzinę nie wypowiedział i życzę tego pani z całego serca, Dziękuję. żeby tak było u pani. Nie miałem nawet kolizji porządnej. Tak mnie Pan Bóg przyprowadził. Ani kota, ani psa, jak to się mówi, nie mówiąc do człowieku. W Sieradzu facet mi wyjechał, bo ja już byłem w rondzie, a on jechał lewym pasem i chciał przede mną wyjechać na Łódź. No to mi wyrwał zderzak, lusterko, Fusiek się nazywał, blaszakiem, żukiem. To jak go rzuciło i jak w tym wyjeździe były takie wyższe krawężniki, to na moich oczach, a ja jechałem tutaj od Wrocławia w Sieradzu, to duże rondo takie co jest. No to ja tam miałem, wie pani, 10 na godzinę, może 20, bo się ruszałem, tak? A on mnie chciał wyprzedzić, jechać, zdążyć na Łódź, a jechał od Kalisza. I lewym pasem i przede mną chciał zawinąć. To jak te krawężniki były na wyjeździe i na moich oczach, bo ja już wyhamowałem, bo jak słyszałem, że huk, lusterko się odgięło, no to zahamowałem, bo to szybkości nie było. No to o krawężnik się odbił i ten blaszak się przewrócił na bok, a ten blaszak miał wmontowane szyby, takie jak w autobusie. W tej blasze z tyłu. 5 tam ich było. To wyłazili jak z czołgu ten gustlik z tym, nie? Bo ten żuk leżał na boku, nie? Policjant tam zadzwonili, zaraz policjant przyjechał i śmiał się. Ja mówię, wychodzili jak z Rudego. No to taki miałem tylko przypadek jednak, ale to była taka kolizja, oczywiście nie z mojej winy. I dlatego życzę pani, żeby do końca tak było. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Panie Janku, już Tak? na koniec. Słowo dla szoferów, co teraz jeżdżą, dla młodych szoferów. Od starego szofera. Co ja mam przekazać im? No niech pan coś powie do młodych. Żeby byli dla siebie uprzejmi i na parkingach, żeby nie zasłaniali się, żeby wychodzili pogadać, nawet jak dłużej to i kielicha, nie patrząc na inny emblemat firmy. Jesteśmy po prostu Polakami, spotkać się. Ruscy się szanują, Ukraińcy się szanują, bynajmniej za moich czasów było inaczej. PKS się szanował w miarę tak, że jak żółto było, to wiadomo, wszyscy przy mojej lodówce, czy tam przy czyjej lodówce, czy bez lodówki, skrzynkę miał, siedziało się. Magnumki nastały, to do lokomotywy żeśmy wsiadali, jak do salonu, bo to wtedy wielkie, wie pani, nie? Wygodne. No i piło się przeważnie, nie to, że się chlało, no ale no co tu robić, no? Z tak rozpoczętym pięknie dniem.
No dobrze, panie Janku, bardzo dziękuję. Bardzo To dziękuję. ja dziękuję. Gdzie pan To miał- chowam te zabawki, tak? A jeszcze, co mogę pani pokazać? Mamy te zloty swoje, tak? To jest hotel, proszę, w Słubicach. Wstawię. A to i jaki to jest rok? 2017. To wszystko napiszę. No. Niech pani sobie tam sprawdzi. Teraz jadę 31 jedziemy No, do Słubic. Bo ja jeździłem też w Słubicach na bazie, nie? Spotykamy się. No, wie pani, I kto to firma, organizuje? Oj, kto organizuje? No. Starzy dyspozytorzy siedzą teraz w domu, to wie pani. i robią dyspozycję. To robią dyspozycję. Pracownik zjazd 2018 No, rok. to też jest 18. No, bo to było na innej bazie na pewno, nie? O, to już 22. No, 4. zjazd. Chce pani jakieś zdjęcie takie? Nie, proszę trzymać. No ale co to ja mogę Nie, pani nie, zostawić nie. na pamiątkę. Nie, proszę trzymać. A tu widzi pani, mamy ten swój sztandar. No. Widzi pani tutaj? A, ja myślałam, a rzeczywiście sztandar PKS. No tak. Proszę pani, to firma. Tu się nagrywa jeszcze, czy nie? Tak. Ale to może, jak pan nie chce mówić, to Nie, można ja wyciąć. tu żadnej tajemnicy. Proszę pani, ja tu nie przyszedłem ściemniać. Pani mnie zaprosiła serdecznie, ja pani odpowiadam i jestem po prostu wdzięczny, że mogłem pani przekazać, bym powiedział, taką śmietanę, ale to jest promil. Już się ewakuuje. Dobrze, ja myślę, że już powoli z tego. Minuta 8 i mnie tu nie ma. Tak. A Dobrze. pani jak będzie chciała... Aha! O, tu jest jakaś Na perełka. tego, do certyfikatu. No. Robić certyfikat na naczepy, bo to jest zrobione inne pozycje. Jedna pozycja z tyłu, druga z boku. Widzi pani? To do tej pory tak się robi. Do No tego. to widzi pani, to też było robione. Urząd, jest jak to się nazywało. To była moja naczepa. No. No. Taka, a na Trailor chyba, nie? Trailor, o. Tak. To jest ta, co w dupę wjechali. Nie? No, ja na tej marki nie znałam, szczerze powiedziawszy. Trailor. Luneville w tym, we Francji Okej. produkują. No. Już to ewakuuje się Super. i opuszczam. To Patrykowi powiem.